Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokię C500. Jest to Nokia z Symbianem. Tak się ona prezentuje. Jeszcze pod baterią, jaki telefon obsługuje baterię. W tym przypadku jest to bateria BL5CT. Jest to oczywiście bateria oryginalna, jaka została zaprojektowana i wrzucona do tego telefonu, do tego modelu Nokii. Zobaczymy sobie jeszcze pod baterią dokładne dane tego telefonu. I widzimy, w tym przypadku Nokia została wyprodukowana na Węgrzech, ale marka Nokia produkowała telefony również w Chinach, w Finlandii, na Węgrzech, w Niemczech i Rumunii. I tu widzimy typ naszego softu, model C500-2 i tutaj nasz e-mail tego telefonu. Tak to mniej więcej wygląda wewnątrz. A teraz przejdziemy do naszego menu i sprawdzimy, jak to wszystko wygląda w tym telefonie. Telefon się troszkę uruchamia, bo właśnie tak wspomniałem, posiada system Symbian, ale mniej więcej myślę, że tak długo się uruchamiał nie będzie. Tu widzimy, brandowane jest przez T-Mobile. Tutaj nie. I widzimy menu jego. Wygląda bardzo podobnie jak w innych Nokiach tego typu. Pierwsze co pokażę Wam mapy. Telefon obsługuje mapy i ma wgraną nawigację. Możemy korzystać z tego telefonu poprzez nawigację, jeśli mamy oczywiście wgrane wcześniej mapy. Oczywiście mapy są darmowe, nie są już aktualizowane. Z tego co wiem, chyba wyszły ostatnie w 2011-2012 roku i od tej pory już, jeśli chodzi o ten model telefonu, już nie były ulepszane, ale na pewno taka nawigacja w takich drogach, które już były w tych latach, na pewno nas doprowadzi do celu. Jeśli są jakieś nowsze drogi, to na pewno będzie z tym problem na skróty jechać, bo już, tak jak wspomniałem, nowszych map w tym telefonie nie ma, no i oczywiście nie będzie. W tym przypadku mapy u mnie nie zostały wgrane, wgrywa się je przeważnie w kartę pamięci. I tu widzimy jeszcze jakieś aplikacje różnego typu, czyli funkcje tej mapy. My sobie wyjdziemy z tego, zobaczymy od razu przy okazji nasz aparacik. Brak pamięci, karty pamięci, to nie szkodzi. Zrobimy sobie przykładowe zdjęcie. Ja chyba uruchomiłem nagrywanie. Musimy sobie to zmienić. O, i widzimy nasz aparacik. W tym przypadku z flashem. Telefon niestety nie posiada autofokusa, nawet tutaj w klawiszu tutaj funkcyjnym. Zrobimy sobie zdjęcie, ale bez naszego flasha. Wyłączymy sobie flash. Wyłączony. I teraz sobie zrobimy zdjęcie tutaj naszej pincety. I poczekamy chwilę. Tu nie widzę możliwości powiększenia, ale na pewno gdzieś jest. Na pewno gdzieś się tu znajduje. O, wyszedłem teraz. Jeszcze raz sobie zrobimy. Tak czy inaczej widzicie, jakość tego zdjęcia mniej więcej tak wygląda bez autofokusa. No, jakość jest dość uboga. 3,2 megapikselowy aparacik. I oczywiście jak się powiększy, to straci na pewno na jakości jeszcze znacznie.
My sobie wejdziemy dalej w menu, zobaczymy inne tutaj funkcje tego telefonu, kalendarz oczywiście, ustawienia i tutaj funkcje takie jak w systemie Symbian, w tych starszych Nokiach bardzo tutaj podobne. Tu mamy aktualizację oprogramowania, jakieś transfery, tryby, ustawienia ogólne. Tu widzimy wszystkie opcje, ustawienia fabryczne i tak dalej. W tym telefonie możemy sobie ustawić sieć na 3G, na GSM i Edge razem z GSM. Teraz nie możemy sprawdzić tego chyba, dlatego że kartę SIM chyba mi nie czyta i sobie nie sprawdzimy po prostu. Wejdziemy sobie w galerię, sprawdzimy jakieś dźwięki oryginalne, ale chyba nie sprawdzimy, bo ktoś po prostu je zwyczajnie usunął. Coś ten telefon strasznie widzę ubogi, bo ktoś pousuwał w nim wiele plików. Wcześniej w Nokii, jak widzimy, był sklep OVI. Oczywiście teraz nawet czasem jak się tak bawię Nokią i mam internet włączony, to czasem tam jakieś kilka aplikacji się jeszcze znajdzie. Oczywiście możemy skorzystać z tego telefonu z internetu poprzez oczywiście pakiet internetowy i wgrywamy odpowiednią przeglądarkę najnowszą, która była stworzona. My sobie zobaczymy jeszcze w ustawieniach. Zobaczymy sobie jeszcze przesył danych, łącza. Telefon posiada oczywiście Bluetooth, przesyłanie przez Bluetooth, przesyłanie przez USB. Niestety w tym telefonie nie mamy Wi-Fi. Nie wiem dlaczego, zawsze tak myślałem, że ten C5 właśnie ma Wi-Fi, ale jednak nie ma tego Wi-Fi. Myślałem, że jest taki bardziej unowocześniony, ale jednak nie. No i oczywiście tu aktualizacja oprogramowania. Oczywiście nie ma takiej możliwości już, żeby go aktualizować. Normalna sprawa. I tak się mniej więcej ten telefon prezentuje. Niestety nie zobaczycie sobie, jak on gra na głośniku, bo nie mam żadnego dźwięku. Teraz przejdziemy do demontażu i montażu tego telefonu. Ściągamy tutaj tylną klapkę, baterię, kartę SIM i kartę pamięci, jeśli oczywiście jest. I teraz musimy tutaj podwadzić tę tylną klapkę. Tutaj w tym miejscu ściągamy tą górną tylną osłonkę, podwadzamy. Ona dość tutaj oporowo trzyma, więc możemy tutaj czymś podwadzić i przytrzymać. O, tak mniej więcej. I podwadzamy dalej otwierakiem. Jedziemy sobie dalej w głąb. Ma dość naprawdę oporowo trzyma. Sobie tutaj spróbujemy. Posiada dość mocno tutaj zaczaski, więc możecie mieć z tym problem, ale wiecie, ja pokazuję wam mniej więcej, jak to wszystko wygląda. A jeśli będziecie taki telefon naprawiać, żeby go oczywiście nie porysować bądź nie skaleczyć, to podwadzacie sobie tutaj tym otwierakiem, podkładajcie tam cokolwiek, na przykład, nie wiem, kartę czy cokolwiek plastikowego i jedźcie dalej, żeby go nie porysować, nie wyłamać żadnych tutaj zaczasków. I wyciągamy tutaj naszą zasłonkę. Teraz widzimy, tu są dwie śrubki, są to śrubki gwiazdkowe, odkręcamy te śrubki. Śrubki już są odkręcone, więc przechodzimy dalej. Podwadzamy
od samej góry, tutaj, i jedziemy na sam dół, tutaj wypinając wszystkie nasze zatrzaski. Robimy to samo po drugiej stronie i wyciągamy naszą przednią obudowę tego telefonu. I tu widzimy pod spodem mamy jedną, drugą, trzecią i czwartą śrubkę. Odkręcamy je wszystkie. I wyciągamy. I odkładamy sobie na bok, by nam nie przeszkadzały. I teraz podwadzamy te wszystkie nasze wnętrzności tego telefonu. Oczywiście w takim miejscu, by tu nic nie uszkadzać. Patrzymy sobie na klawisze, by klawisze boczne omijać. I wyciągamy to wszystko właśnie z naszego korpusu. Tu na korpusie widzimy dwa główne głośniki. Nie wspomniałem Wam, że telefon posiada dwa właśnie głośniki, dlatego właśnie jest bardzo głośnym telefonem, mimo że nie jest telefonem muzycznym, i to się właśnie u niego ceni, że ma bardzo dobrą jakość właśnie na głośniku. Może jak skręcę telefon, to gram właśnie przykładowy dźwięk i pokażę Wam, jak ten telefon gra na głośniku. Tu mamy wszystko wymienne. U samej góry mamy tutaj 3,5 jacka, kostkę 3,5. Tu jest kostka ładowania, tu jest zasięg, dwa głośniki główne. A, tu, przepraszam, pomyłka. Tu nie jest zasięg, tylko dioda LED. O, tu w tym miejscu właśnie zasięg wraz z dwoma głośnikami. Oczywiście wszystko, jak widzimy, wymienne. I tu sobie jeszcze zobaczymy, jak prosto wymienić wyświetlacz. Tutaj odpinamy go z płyty głównej. Płyta główna jest bardzo podobna do Nokii E52. Jak będziemy kiedyś rozkręcać E52, to Wam pokażę, że naprawdę bardzo jest zbliżona. I wyciągamy tutaj całą ramkę. Tu widzimy głośniczek od rozmów. I nasz wyświetlacz tutaj odpinamy. I tak to mniej więcej wygląda. Słów Motorola i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod tym filmem. Cześć!